Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj bardzo krótki komunikat, bo termin jest akuratny do tego. Opowiem Wam o tym, co przycinać, kiedy przycinać, jak przycinać i czym przycinać róże w Waszych ogrodach. Słuchajcie, większość róż jest w pełni kwitnienia, tak jak ten sztadrom tutaj, lub już przekwita, tak jak Maxivita. I powiem Wam, które odmiany kiedy przyciąć, jak to zrobić, ponieważ zadajecie mi pytania o poszczególne odmiany. Czy tą przyciąć, czy tą przyciąć, czy tą przyciąć. Ja Wam powiem ogólnie, jak do tego podejść, ale to nie wszystko. Powiem Wam o jeszcze ważniejszej rzeczy, którą teraz trzeba zrobić, ważniejsze od cięcia. I niesamowicie ona wpłynie na kondycję Waszych roślin. To jest druga rzecz. A na koniec pokażę Wam coś ciekawego. Pokażę Wam rośliny, róże, które dopiero zaczną kwitnąć. Jeszcze pierwszego kwitnienia nie miały. Zatem zapraszam. Na początek powiem o tym, które róże warto przycinać teraz po pierwszym kwitnieniu latem. Najkrócej mówiąc, wszystkie warto przycinać. Ale nie ma takiego obowiązku, szczególnie róże okrywowe. Wiele róż okrywowych, jeżeli nie przytniecie, tak jak na przykład Maxivitę, gdybyście nie przycięli, ona sobie poradzi, zakwitnie drugi raz i wszystko będzie ok. Natomiast gorzej sytuacja wygląda z różami rabatowymi. One też zakwitłyby bez cięcia, ale to już by było troszkę gorzej wyglądało. A najgorzej sytuacja by wyglądała z różami wielkokwiatowymi i parkowymi, choć ja niektórych parkowych też nie tnę. Zatem tak naprawdę warto przyciąć wszystkie odmiany, które macie. I to kwitnienie polega głównie na tym, żeby pobudzić rośliny do drugiego kwitnienia. Natomiast jest jeszcze grupa róż, które po tym teraz letnim cięciu i tak nie zakwitnie. To są wszystkie odmiany kwitnące tylko raz. Wiele ramblerów, część róż pnących, jak na przykład Flamentans, ale właśnie te odmiany, które kwitną tylko raz, także warto teraz przyciąć i to kwitnienie letnie przy tych odmianach kwitnących tylko raz, można powiedzieć, że zastępuje im to cięcie letnie, przepraszam, przy tych odmianach kwitnących raz, można powiedzieć, że zastępuje im cięcie wiosenne. Przy odmianach kwitnących raz nie warto wiosną ciąć ich jakoś mocno, delikatnie, tylko kosmetyczne cięcie takie sanitarne, dlatego, że gdybyśmy mocno przycięli te rośliny wiosną, to kwitnienie by było dużo słabsze. Natomiast teraz możemy te rośliny przyciąć mocno, tak, żeby je uformować tak, jak chcemy i dopiero teraz one zaczną wyrastać, wypuszczać nowe pędy, na których będą kwitły w przyszłym roku. To dotyczy tych róż kwitnących raz. Natomiast to, co my tutaj będziemy robić, co tu będę pokazywał, to po tym cięciu kwitnienie następne będzie po około 5 tygodniach. Jaki błąd można popełnić? Ja tutaj popełniłem taki błąd, częściowo świadomie, częściowo z braku czasu. Chodzi o to, że dobrze jest, żeby to cięcie wykonać trochę wcześniej, nie dopuszczać już do tego takiego zawiązywania się tu owoców, tak? Czyli im wcześniej zrobicie to cięcie, jeszcze jak powiedzmy są resztki płatków na kwiatkach, to jest optymalny czas na zrobienie cięcia, tak? Można to robić na dwa sposoby. Albo wycinacie pojedynczo przekwitające kwiatostany z krzewu i tniecie go systematycznie, powiedzmy przez tydzień, czy nawet i 2 tygodnie, wycinając po kolei, lub można, tak jak ja zrobię teraz, przyciąć całe rośliny od razu za jednym zamachem. Od razu Wam powiem, który sposób jest lepszy. Z jednej strony lepszy jest ten sposób wycinania stopniowo, szczególnie wtedy, kiedy są takie upały jak teraz. Chodzi o to, że jeżeli wycinamy stopniowo przekwitnięte kwiatostany, to roślina nie doznaje takiego szoku, bo jeżeli teraz zrobimy to cięcie, to powiedzmy około 30% masy liściowej obetniemy. Wobec tego roślina wejdzie w lekki stresik i dopiero w takie lekkie zahamowanie wzrostu i dopiero potem zacznie odrastać. Natomiast jeżeli tniecie to bardzo sukcesywnie, zaraz tylko jak przekwitnie kwiatostan, to roślina tego stresu nie ma. To taka uwaga. Szczególnie ten stres jest mocny w czasie upałów, czyli jeżeli mamy upalne lato, tak jak teraz, mieliśmy końcówkę czerwca bardzo upalną,
to cięcie takie na raty dla roślin jest lepsze. Ale ja tak nie zrobiłem, nie miałem czasu, robię to teraz. Teraz, jak ciąć? To, jak będziecie ciąć, nie ma prawie że w ogóle żadnego znaczenia. Nie koncentrujcie się na tym, dlatego że większość osób zaczynających przygody z różami koncentruje się na tym, czyta w książkach, w internecie i tak dalej, nad którym listkiem i tak dalej, tak ich to paraliżuje, że to nie ma sensu. Nie koncentrujcie się na tym, jak ciąć, po prostu macie wyciąć to, co przekwitło, czy wytniecie to tuż pod kwiatkiem, pod kwiatostanem, czy wytniecie w połowie pędu, czy wytniecie pod koniec pędu. Większego znaczenia nie ma. Owszem, jeżeli są upały, to pamiętajcie o tym, jeżeli zostawicie większą masę liściową, to dla rośliny będzie lepiej. Roślina lepiej zniesie to cięcie, szybciej zacznie odrastać. Ale to jest tak naprawdę drugorzędna sprawa. Zaraz wam powiem o rzeczy, która jest dużo, dużo istotniejsza. Czym ciąć? Najczęściej tniecie sekatorami, tak? Fajne są te sekatory trzymające. Jak na przykład ten Felko, dlatego że praca idzie dużo szybciej, dużo wygodniej, jedną ręką sięgacie gdzieś daleko i to, co odcinacie, wam nie spada, więc szczególnie duże rośliny czy wysokie rośliny łatwiej jest to zrobić, szybciej, wygodniej. Czy sekator powinien być ostry, bardzo ostry? Owszem, jest to w miarę ważne, ale mniej to jest ważne teraz niż wtedy, kiedy się tnie wczesną wiosną, wtedy, kiedy wycinamy grubsze pędy, bo tutaj tych grubszych pędów jakoś bardzo mocno nie wycinamy, więc nawet jak ten sekator nie będzie taki super ostry, to też się nic nie stanie. Ale do przycinania róż nie musicie używać tylko sekatora. Pokażę wam róże, które można przycinać jak żywopłot. Większość miniatur, które rośnie tak jak tutaj, daje dużo drobnych pędów, dobrze się zagęszcza, możecie przycinać tak jak przycina się, powiedzmy, żywopłot nożycami. Podobnie możecie robić z różami okrywowymi, większością róż okrywowych. Nawet możecie użyć elektrycznych czy spalinowych nożyc do żywopłotu. Problem polega tylko na tym, że potem to trzeba posprzątać, nie? I jak się do tego zabrać? Ważne jest tylko to, i tylko o tym pamiętajcie, żeby starać się ciąć pod kwiatostanami. Żeby nie ciąć kwiatostanu w połowie, w ten sposób. Dlatego, że takie cięcie niewiele daje, ponieważ zostają jeszcze te pozostałości po kwiatach i takie cięcie nie zmusza rośliny do wytwarzania nowych pędów. Lepiej zrobić tak. Czyli tniecie pod kwiatostanami. Możecie sobie w tym czasie też formować trochę te rośliny, jak chcecie. Jeżeli macie dłuższy pęd, taki mocniejszy, można go przyciąć wyżej, ale równie dobrze można go przyciąć tak jak pozostałe, więc to, ja mówię, to ma drugorzędne znaczenie. Po 2-3 latach takiego cięcia, testowania różnych sposobów cięcia, dojdziecie sami do wprawy i będziecie wiedzieć, jak konkretne cięcie daną odmianę pobudza do wzrostu i sami będziecie mogli wykonywać takie cięcie, na jakie wam zależy, jaki efekt chcecie uzyskać później. Jeżeli zostaną wam tutaj w środku takie malutkie resztki tych najcieńszych pędów, które były w środku, które zakwitły jako pierwsze i one zostaną nieprzycięte, nic się nie stanie. Pamiętajcie, że to nie jest apteka i to nie musi być wycięte każde co do sztuki, tak? W ten sposób. Nic się nie stanie. Najważniejsze są te grubsze pędy, na których liczymy, że wyrosną też dosyć mocne następne pędy, które zakwitną. Więc nie musi to być tak po aptekarsku zrobione. I zobaczcie, chodzi o to, żeby już po tygodniu od przycięcia był podobny efekt jak tutaj. O co mi chodzi? Zobaczcie, mamy przycięty pęd, tak?
I już z tych kątów liści, tu najwyżej, wyrastają nowe pędy. Zobaczcie, ten pęd ma 2 cm i już jest zakończony kwiatem. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj tak nie jest. Dzieje się tak, ponieważ bardzo wysokie temperatury, upały powodują to, że roślina, róża, zamiast rosnąć, przybierać masę, ona bardzo szybko zakwita. I to dotyczy wszystkich róż, również wielkokwiatowych, nie tylko miniatur, tak jak tu, że róże cięte w czasie upałów odrastają dosyć krótkimi pędami z zakończonymi kwiatami. Te kwiaty są najczęściej mniejsze niż wtedy, kiedy tych upałów nie ma. Jest na to kilka trików, żeby troszeczkę to złagodzić, tą tendencję, ale chciałem wam powiedzieć, że tym się nie przejmujcie. To, że róże, czy to wielkokwiatowe, czy miniatury, czy rabatowe, po tym cięciu, które teraz wykonujecie, zakwitną wam wcześniej drobniejszymi kwiatami na krótszych pędach, to też nie jest źle, bo wbrew pozorom może to spowodować pożądaną rzecz, mianowicie jeśli te rośliny zakwitną wam koło początku sierpnia powiedzmy do 10 sierpnia, to jest szansa, że one wam zakwitną nie 2 razy w sezonie, ale 3 razy w sezonie. Bo jeżeli do 10, maksymalnie 15 sierpnia przytniecie je po drugim kwitnieniu, nie teraz tak jak po pierwszym, ale po drugim, to prawdopodobieństwo, że one zakwitną 3. raz jest prawie 100%. A tutaj pokażę wam, jak moim zdaniem powinno być wykonywane cięcie na bieżąco. Zobaczcie, tutaj mamy Nowalisa, który jeszcze ma pąki kwiatowe, te będą dopiero kwitły i zobaczcie, pęd, który był kilka dni temu przycięty i już tutaj zaczyna nam wyrastać nowy pęd. Tak? Myśmy nie pozbawili tego krzewu masy liściowej bardzo mocno, od razu, tylko stopniowo i już tutaj nam się zaczyna odrastać. Podobnie jest tu sytuacja. Podobnie sytuacja ma tutaj z Marią Teresą i z Baroness. Podobnie z Pomponellą i tu wszystkimi innymi, tak? Jeszcze jedną rzecz wam pokażę przy okazji. Zobaczcie na ten krzew. To jest Gartenfreud, odmiana, którą ja tak ciągle chwalę, ale jeszcze chcę ją pochwalić jeszcze raz, dlatego żeby wam pokazać. Zobaczcie, rośnie tutaj kilka odmian i z tych kilku odmian widać wyraźnie, że ta odmiana ma największy wigor. Jeżeli spojrzycie, to tak kwitnie tutaj dużymi kiściami i zobaczcie, mamy już od razu, teraz jeszcze wyrastające mocne pędy z nasady, które nam ten krzew i zagęszczają i budują ten szkielet krzewu dodatkowo. Te pędy. Widać, jak fantastyczną odmianą jest, widzicie, Gartenfreud. Ale chciałem wam powiedzieć również o drugiej, jeszcze ważniejszej rzeczy niż cięcie. Tak jak mówiłem na początku, nawet gdybyście cięcia nie zrobili, rośliny sobie poradzą. Ale jeżeli zrobicie cięcie, a nie zrobicie tej rzeczy, o której teraz wam powiem, to może się zdarzyć i prawdopodobieństwo jest bardzo duże tego roku, że rośliny będą wyglądać nędznie, słabo. One słabo będą odrastać. O czym mówię? Już powtarzałem to kilkakrotnie, jak to jest bardzo ważny zabieg. Chodzi mianowicie o to, że teraz te rośliny potrzebują bardzo mocnego podlewania. Ale większość osób, z mojego doświadczenia tak wynika, że większość osób, myśląc podlewanie, ma na myśli przejście z konewką i jedną konewką podlanie metra kwadratowego lub nie daj Boże stanąć sobie ze zraszaczem i tak dla relaksu spryskać górną warstwę ziemi. To nie jest podlanie. Jeżeli mówię o obfitym podlaniu róż, co jest teraz naprawdę istotne, ja do tej pory tych roślin nie podlewałem. Większość osób podlewa rośliny, ja ich nie podlewałem. Między innymi dlatego, że mamy ciężką ziemię i ona tutaj dawała trochę rady, ale mamy tak suchy rok, jakiego ja nie pamiętam. I zobaczcie, te rośliny wyglądają bardzo dobrze. Ale teraz wiem, że one naprawdę potrzebują podlania i to takiego porządnego. I teraz zobaczcie, my tutaj rozłożyliśmy sobie węże kroplujące, tak? Węże kroplujące i
Zaraz Wam pokażę ten kolektor, z którego to jest zrobione. To jest taka prowizoryczna konstrukcja, ale bardzo dobrze się sprawdza. My to używamy raz, 2 razy w sezonie. Rozkładamy te węże po obu stronach tych roślin i teraz uwaga. Tutaj z tych kroplowników, które są co 30 cm, mamy kroplownik tak tu, potem jest następny tutaj, co 30 cm są kroplowiki, czyli co 30 cm z tego wężyka kapie woda. Ale uwaga, myśmy te rośliny podlewali jednego dnia 4 godziny, drugiego dnia 5 godzin. Non-stop, czyli przez 9 godzin lała się tutaj woda. Po to, żeby ta ziemia nasiąkła bardzo głęboko, nawet te 50-60 cm w głąb, bo tam potrzebna jest ta wilgoć. To jest jedna rzecz. I druga, żeby przepłukać to podłoże. Żeby te nawozy, które żeśmy dawali wczesną wiosną, jeszcze teraz dotarły do systemu korzeniowego. Nie powiedziałem Wam właśnie o nawożeniu. Bo to jest ten przełom czerwca, lipca jest też nie tylko terminem do cięcia róż, ale również do drugiego nawożenia, a czasem trzeciego nawożenia, jeżeli ktoś w maju jeszcze nawoził. Ja tutaj drugiego nawożenia w tym roku nie robię. Nie robię to świadomie z 2 powodów. Po pierwsze, w większości tych rabat dałem niewielką dawkę, ale osmokotę wiosną, oprócz granulowanego obornika, a niegdzie dawałem też nie granulowany obornik, tylko azofoskę. Czyli jeden powód to jest to, że jest tutaj osmokote, które teoretycznie ma działać przez cały sezon. Nie zawsze to jest, ale tak się dzieje, ale to nieważne. Ale drugi powód jest ważny też nawet dla tych osób, które osmokotę nie stosowały. Mianowicie przez to, że myśmy tych roślin do tej pory nie podlewali. Tego deszczu było bardzo, bardzo mało. Dzisiaj sobie sprawdzałem statystyki i średnia opadów dla naszego tutaj rejonu, Tarnowa, na przykład w miesiącu maju, to jest 82 litry wody na metr kwadratowy. A w tym roku, w maju, spadło 10 litrów na metr kwadratowy wody. Jakie to ma znaczenie? Chodzi o to, że ten nawóz, który podaliśmy tutaj w marcu czy w kwietniu, on tak naprawdę nie został przez te rośliny wykorzystany w pełni. Mało tego, część tego nawozu nawet nie została wpłukana w system korzeniowy. Więc teraz, gdybym dał drugie nawożenie, to niepotrzebnie zdublowałbym dawkę i wtedy, kiedy przyjdą naprawdę obfite opady deszczu, mogłoby nastąpić zbyt duże stężenie nawozu w strefie korzeniowej i te rośliny też gorzej by zareagowały. One rosną dobrze, widzę, że nie cierpią na jakiś niedostatek nawozów, wobec tego nie stosuję w tym momencie żadnego nawożenia, tylko ta woda. Ta woda jest najważniejsza. Ważniejsza od przycinania, ważniejsza od nawożenia, bardzo, bardzo mocne zalanie wodą. I zobaczycie, że rośliny Wam się odwdzięczą przepięknym wzrostem po cięciu, bujnym wzrostem i bardzo obfitym kwitnieniem drugim. A teraz obiecałem, że pokażę Wam też rośliny nie tylko takie, które już są w pełni kwitnienia, jak ten Sommerabend, czy przekwitające jak Bad Birnbach, ale pokażę Wam takie rośliny, które dopiero rozpoczną kwitnienie za około 2 tygodnie. Większość z Was ma świadomość tego, że w pewnym małym stopniu możemy wpływać na termin kwitnienia róż. Można to zrobić, był też filmik o tym, poprzez na przykład przycięcie roślin, części roślin w maju, zanim one zakwitną. I wtedy jak gdyby opóźniamy to pierwsze kwitnienie. To jest jeden sposób na sterowanie kwitnieniem. O tym był filmik na kanale. Drugim natomiast sposobem regulacji terminu pierwszego kwitnienia jest termin sadzenia roślin. Wy, sadząc rośliny, mówię o roślinach takich z gołym korzeniem, które na przykład myśmy Wam wysyłali, sadzicie je powiedzmy od marca do końca kwietnia, czasem do pierwszych dni maja. I te rośliny, które posadziliście, właśnie one teraz już kwitną. Natomiast jeżeli posadzilibyście rośliny, dajmy na to w połowie maja, czy pod koniec maja, to te rośliny wyglądałyby teraz tak jak tutaj. I my mamy tutaj kilkanaście tysięcy roślin, prawie że we wszystkich grupach odmian, które były sadzone właśnie w tym drugim terminie, w tym drugim rzucie. Po co?
po to, żebyśmy mogli Wam teraz wysyłać rośliny, które będą rozpoczynać kwitnienie, bo te rośliny, które były posadzone wcześniej, już przekwitły i są przycięte. I one będą czekać na to, aż odrosną i będą gotowe do tego, żeby je wysyłać, powiedzmy za miesiąc, tak? Ale teraz będziecie dostawać takie rośliny, które będą Wam kwitły za 2 tygodnie na przykład. I to dotyczy nie tylko, tak jak tutaj, róż okrywowych, czy tak jak tutaj miniatur, ale również róż pnących. Także zwróćcie na to uwagę, u nas w sklepie pojawiło się bardzo dużo odmian, których wcześniej nie było, a teraz są dostępne w doniczkach 2-litrowych, a za około 2 tygodnie, czy może nawet wcześniej, będą dostępne też w dużych doniczkach 6-litrowych, już z pąkami kwiatowymi. Zadajecie nam jeszcze pytania o tym, jak postępować z młodymi roślinami, które były sadzone właśnie albo wiosną, albo jesienią i tak naprawdę jest to ich pierwsze kwitnienie w tym sezonie i przekwitły. Jak przycinać takie rośliny? Jeżeli to nie jest róża pnąca, bo róży pnącej mocno bym nie przycinał. Jeżeli to by była róża pnąca, to przyciąłbym po prostu ją w ten sposób. Czyli wyciąłbym tylko przekwitnięte kwiatostany i zostawiłbym jak najwięcej masy liściowej. Jeśli to nie jest róża pnąca, ale na przykład rabatowa, czy wielkokwiatowa, czy nawet parkowa, tak jak w tym momencie, możecie ją przyciąć tak jak teraz. To będzie poprawne, ale jeśli roślina rośnie prawidłowo, nie ma żadnych dziwnych, bladych liści, jakichś zaburzeń we wzroście i tak dalej, to warto jej zrobić cięcie takie trochę mocniejsze. Zobaczcie, w ten sposób. Dlatego, że jest duża szansa na to, że takim mocnym cięciem pobudzimy do wyrastania nowe, mocne takie pędy, które pokazywałem Wam tu w doniczce przy Gartenfreud odmianie. Jeżeli macie cienki pęd, to warto go wyciąć trochę mocniej. I to uważam jest takie, powiedzmy, taki schemat, najprościej mówiąc, który sprawdzi się prawie, że przy każdej grupie róż. Wiadomo, że jeżeli będziecie mieć miniatury czy okrywówkę z dużą ilością cienkich pędów, no to cięcie nie będzie wyglądało tak, ale chodzi o zasadę, że możecie ciąć mniej więcej w połowie tych pędów, a nawet niżej. Także chodzi o to, żebyście się nie bali ciąć tych nawet świeżych roślin dosyć mocno, bo warto pobudzić je do lepszego rozkrzewiania. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Wydaje mi się, że powiedziałem Wam bardzo istotne rzeczy, których warto dopilnować i wtedy radość z tak kwitnących roślin, jaką mieliście tydzień temu, 2 tygodnie temu, kiedy pierwsze kwitnienie było, powtórzy się jeszcze w tym roku, a może nawet powtórzy się 2 razy w tym roku. Zatem zabierzcie się za sekatory, nożyce do żywopłotu, co tam macie pod ręką i tnijcie. Nie bójcie się ciąć, ale oprócz cięcia najważniejsze, żebyście bardzo, bardzo, bardzo mocno podlali, a ja używam słowa zalali róże, bo to da fantastyczny efekt już za miesiąc. Dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, w którym opowiem Wam o tym, na jakie zagrożenia warto zwrócić uwagę wtedy, kiedy mamy taką pogodę jak teraz, czyli upalne, suche, gorące lato. Do zobaczenia.